Polskę jedziemy. Travel Fan Team zaprasza na film. Wieczór zastał nas nad Nogatem przy zamku w Malborku. Mimo późnej pory spacerujemy sobie, ciesząc się długo zapadającym zmrokiem coraz dłuższych dni. Robimy krótki rekonesans wzdłuż potężnych zamkowych murów, delektując się ciszą, jaka o tej porze otacza to miejsce. Spoglądając na ogrom budowli, poddajemy w zastanowienie, jak musiało tu być w czasach świetności zamku, czy też o tej porze dnia podyktowana zmrokiem cisza i czas naturalnego spoczynku. Czy jednak, jak na stolicę państwa, panował tu nieustanny gwar i ruch. Wszak surowe kościelne krzyżackie reguły mogły się rządzić wtedy innymi prawami. Fajnie tak pogdybać i podumać w milczeniu, przyglądając się temu największemu gotyckiemu zamkowi na świecie, którego rozmach budzi zdumienie aż po dzień dzisiejszy. W pobliżu zamku odkrywamy jego makietę, gdzie możemy przyjrzeć się całości owego architektonicznego założenia. Warto tu dodać, że zamek w Malborku, oprócz tego, że jest największy, jest również jednym z najwspanialszych średniowiecznych zamków w Europie. Spacerując wzdłuż Nogatu nabrzeżną promenadą, odkrywamy stylizowane na starą zabudowę efektowne apartamentowce. Jako że Malbork odwiedzany jest przez masową turystykę niemal cały rok, z pewnością znajdą się chętni, aby zamieszkać tu lub choćby zanocować na kilka dni w tak niespotykanych okolicznościach. Podświetlany zewsząd zamek prezentuje się wieczorną porą niezwykle fotogenicznie. Czas iść na zasłużony odpoczynek, aby niebawem, gdy nastanie nowy dzień, ze zdwojonymi siłami udać się na zwiedzanie zamkowych wnętrz. Tak, kochani, kolejny dzień zwiedzania. Dzisiaj, a właściwie od wczoraj jesteśmy w Malborku. Zobaczcie, piękny zamek krzyżacki stolicy Marienburga. I teraz właśnie zmierzamy w kierunku tegoż zamku na zwiedzanie. To chyba największa atrakcja będzie dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, jestem tego pewien, że będziemy zadowoleni. Z przerzuconej przez Nogat drewnianej kładki raz jeszcze podziwiamy imponujące zamkowe mury. Niestety wejście do zamku to jest droga przez mękę. Niesfornie nie przewidzieliśmy tego i nie kupiliśmy biletu przez internet, dlatego wchodząc na zamek, zobaczcie, warto o tym pamiętać, jaka jest kolejka. Pewnie zejdzie nam ze 40 minut, zanim kupimy bilety. No ale cóż, pewnie warto się poświęcić. Malbork to jest cudo techniki, cudo architektury średniowiecznej, więc no cóż, musimy swoje odstać. Z wystanymi cierpliwie, niezbyt tanimi biletami ruszamy przez bramę przedzamcza, po raz kolejny przyglądając się, tym razem w świetle dnia, imponującym zamkowym fortyfikacjom, niezdobytym nigdy podczas szturmów czy oblężeń. Na zaprezentowanej mapie poglądowej zapoznajemy się, jak terytorialnie wyglądało państwo krzyżackie. Poszerzając swoje zdobycze, rycerze nieustannie budowali zamki, sankcjonując nimi niejako prawo do władanej przez nich ziemi. Jak na stolicę państwa krzyżackiego Marienburg przystało, najbardziej imponującą budowlą był stołeczny zamek. Malborski zamek nie był pierwszą budowlą w tym miejscu. W czasach panowania Bolesława Śmiałego Pomorze Wschodnie zostało utracone przez Polskę, a okoliczne ziemie znalazły się pod kontrolą lokalnych władców pomorskich. W połowie XII wieku gród w pobliskich Węgrach został zniszczony przez plemiona pruskie i przestał istnieć. Jednak część terenów położonych nad Nogatem została odzyskana przez książąt pomorskich. Za ich sprawą na prawym brzegu Nogatu powstał gród Zantyr. Na skutek polityki Sambora, jednego z dwóch braci księcia Świętopełka, Zantyr podarowano zakonowi krzyżackiemu w 1250 roku.
Około 1274 roku krzyżacy zaczęli wznosić częściowo z materiałów uzyskanych z rozbiórki starych zabudowań klasztornych grodów Zantyrze silnie ufortyfikowany zamek w dolnym biegu Nogatu. Budowany zamek i otaczające go miasto nazwano Marienburg, czyli Zamek Marii, od imienia patronki zakonu. Po ponad godzinie oczekiwania na bilety z tourguidem, gdyż przewodników nie ma przez najbliższy miesiąc, tyle mają pracy dzięki wycieczkom szkolnym, wchodzimy właśnie na zamek. Już od samego wejścia budowla imponuje rozmachem. Zakładam, że w czasach swej prosperity osoby nieupoważnione miały raczej nikłe szanse, aby się tu dostać. Sito różnych ówczesnych checking pointów w postaci imponujących bram oraz strażnic było spore. Na szczęście posiadanie współcześnie odpowiedniej wejściówki daje dostęp do sporej części zamkowych pomieszczeń. Krzyżacki zamek nie tylko jest imponującą budowlą obronną, ale także świadectwem historii i kultury średniowiecznej Europy. W 1280 roku do zamku przeniesiono konwent zakonu z Zantyru, przypisując jednocześnie temu miejscu rolę stołeczną. Na obszernym placu przy wejściu do zamku górnego widzimy podobizny 4 zachowanych figur wielkich mistrzów: Hermana von Salza, Siegfrieda von Fecht-Wangena, Winricha von Knibrode oraz Albrechta Hohenzollern-Anspach. Figury te stanowiły część dawnego pomnika Fryderyka Wielkiego, zburzonego w 1945 roku. Zamek w Malborku był siedzibą wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego od 1309 do 1457 roku. W tym czasie zamek stał się sercem państwa zakonnego. W części budowli zwanej Pałacem Wielkich Mistrzów znajdowały się pomieszczenia rezydencjalne Wielkiego Mistrza i innych dostojników zakonu. To tutaj padały najważniejsze decyzje dotyczące państwa krzyżackiego. Zamek pod wieloma względami był miejscem samowystarczalnym. Posiadał m.in. własne studnie, mini ogród i warzywnik, czy też magazyny żywności. Działał tu nawet własny młyn. Wszystko było mierzone, ważone oraz skrupulatnie zapisywane w księgach rachunkowych. Potężne zamkowe mury we współczesnych sobie czasach mogły się oprzeć niejednej inwazji. Oblegane choćby przez wojska Jagiełły trzymały się mocno. Oblężenie trwało od lipca do września 1410 roku, ale mimo usilnych starań twierdzy nie udało się zdobyć. Malbork był potężną i dobrze ufortyfikowaną twierdzą, co sprawiało, że oblężenie było trudne. W takiej sytuacji dobrze musiała sobie radzić tutejsza kuchnia. Zakonnicy na zamku mięso spożywali 3 razy w tygodniu, w pozostałe dni nabiał, a w piątki pościli. Jedli po 2 z jednej miski, ale dodatki warzywne dostawali oddzielnie. Jak na tamte czasy jadali całkiem godnie. Uroczystości i biesiady z gośćmi odbywały się w wielkim refektarzu na Zamku Średnim. To była w XIV wieku jedna z największych sal recepcyjnych w Europie. Miała 450 m², kolumny, piękne sklepienie palmowe, witraże oraz freski. Goście otoczeni przepychem mieli mieć poczucie, że Zamek Malborski to miejsce nie do zdobycia. Jedzenie było bowiem ważnym elementem pokazania potęgi zakonu. Serwowane tu dania ponoć także oszałamiały. Szczytem wyrafinowania mógł być podawany tu pudding ryżowy na mleku migdałowym z karmelizowanymi płatkami fiołków oraz kura zielona, czyli upieczona kura obsypana pietruszką. Krzyżacy, a zwłaszcza wielcy dostojnicy zakonu, gustowali w daniach o wyrazistych smakach i kolorach. Zamek w Malborku, jak na tamte czasy, zachowywał wysokie standardy higieniczne. Istniała tu nawet latryna, zainstalowana w wieży zwanej Gdaniskiem. Pełniła ona funkcję sanitarną, a nieczystości spływały do otaczającej zamek fosy. Fosa pod Gdaniskiem była połączona z rzeką Nogat
co zapewniało spływ nieczystości. Na korytarzu widzimy pięknie rzeźbione spiralne schody ze scenkami z polowań. My tymczasem... Tak, idziemy sobie teraz krużgankami zamkowymi i podziwiamy pierwsze piętro z komnatami. Otaczający z 4 stron wewnętrzny dziedziniec Zamku Wysokiego Krużganek prowadzi nas pod Złotą Bramę. Jest jednym z najstarszych zabytków w tym miejscu. Zdobi wejście do kościoła już od XIII wieku. Znajdziemy na niej odniesienie do biblijnej opowieści o pannach roztropnych i nieroztropnych, a także motywy figularne i roślinne. Widzimy tu także piekielne stwory, mające za zadanie siać przerażenie wśród ludzi okresu średniowiecza. Bramę tą przekraczali zakonnicy 7 razy dziennie, udając się na modlitwy. Wchodzimy do kościoła zamkowego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Niegdyś był największą świątynią państwa zakonnego w Prusach. Powstawał w 2 etapach. W ostatniej ćwierci XIII wieku oraz w latach 1331–1343. Wtedy to ukształtował się w formie, w jakiej dotrwał do zniszczenia w 1945 roku. Naszą uwagę przykuwa osadzony w miejscu ołtarza tryptyk, przedstawiający koronację Najświętszej Marii Panny z 1504 roku. Rekonstrukcję kościoła ze zniszczonym prezbiterium ukończono dopiero w 2016 roku. Wychodzimy z Zamku Wysokiego, udając się krużgankami, a następnie schodami ku bramie łączącej tą część obiektu z Zamkiem Średnim. Imponujące mury rozbudzają rozmyślania o wielkich mistrzach, którzy na czele zakonu krzyżackiego sprawowali tu władzę nad państwem zakonnym w Prusach. Byli wybierani przez kapitułę i w ich imieniu działała rada. Do ważniejszych urzędników zakonu należeli m.in. wielki komtur, wielki marszałek, wielki szpitalnik, wielki skarbnik i wielki szatny. W zamkowych murach znajdowała się kancelaria wielkich mistrzów, która zajmowała się administracją i archiwami państwa zakonnego. Zamek w Malborku jako siedziba wielkich mistrzów był nie tylko potężną twierdzą, ale także centrum politycznym, religijnym i kulturalnym państwa zakonnego. Był symbolem potęgi oraz religijnej i militarnej władzy zakonu krzyżackiego. Mnogość zebranych militariów oglądamy na wystawie Oręż Europejski od XI do XIX wieku, rozważając, jak to od najdawniejszych czasów człowiek człowiekowi za pomocą różnej maści oręża gotował los, niekoniecznie w imię miłości bliźniego. Cóż, nawet teraz sprawa ta jest niestety jak najbardziej aktualna. Jednym z najciekawszych eksponatów wystawy jest miecz dwuręczny. Miecze tego typu były używane w piechocie w drugiej połowie XV i w pierwszej połowie XVI wieku. Ich długość mogła dochodzić do 200 cm, a waga do 4,5 kg. Wystawa prezentuje m.in. miecze średniowieczne i nowożytne, halabardy, rapiery, szpady, elementy zdobnej końskiej uprzęży, a także dawną broń palną oraz kompletne, efektowne rycerskie zbroje. Na wystawie nie zabrakło też ekspozycji orientalnej. Takie uzbrojenie mogli chociażby nosić stojący po stronie polskiego króla w bitwie pod Grunwaldem waleczni Tatarzy. Część zamkowej ekspozycji poświęcona jest bursztynowi. Bursztynowe konteksty, bo taką nazwę nosi wystawa, prezentuje bursztyn w kontekście przyrodniczym i kulturowym, od epoki prehistorycznej po współczesność. Znajdują się tu zarówno bryły naturalnego bursztynu, jak i wyroby artystyczne, w tym dzieła sztuki bursztynniczej z okresu nowożytnego. Polska nazwa bursztyn wywodzi się od niemieckiego Bernstein, oznaczając kamień, który się pali, gdyż po podpaleniu pali się jasnym płomieniem, intensywnie kopcąc i wydzielając przyjemny, żywiczny zapach. Tu także dowiemy się, dlaczego krzyżacy podbili Gdańsk, chcąc zawładnąć wydobyciem oraz dystrybucją bursztynu. W
Wśród eksponatów zobaczyć możemy m.in. ponad 2-kilogramową głowę bursztynu, amulet ze znakiem solarnym z okresu neolitu, barokowe ołtarzyki, relikwiarze, szkatuły, plastykę figularną, biżuterię, a także prace gdańskich mistrzów bursztynnictwa, w tym współczesne wizje, jak można wykorzystać bursztyn chociażby jako etui do pendrive'a. Zwiedzania zamkowych komnat ciąg dalszy. Właśnie trafiliśmy do infirmerii. W średniowieczu mieścił się tu szpital. Infirmeria, będąca w istocie przytułkiem dla dożywających swych dni starych i zniedołężniałych rycerzy, posiadała własny refektarz, kaplicę i łaźnię. Od południa refektarz był skomunikowany z izbą chorych, do której przylegał aneks mieszczący locus secretus, to jest toaletę. Ostatnia część wystawy poświęcona jest dawnym dokumentom zawierającym różne nadania oraz przywileje. Widzimy tu także kopię obrazu Matki Boskiej Malborskiej. Jego oryginał zaginął w pożodze dziejów. Opuszczamy zamkowe mury, po raz ostatni udając się na spacer wzdłuż imponujących ceglanych bastionów. Szacuje się, że budowla pochłonęła 40 milionów cegieł. Pamiętajmy, że poza malborską stolicą Krzyżacy na swych terytoriach wybudowali aż 330 zamków. Sprawność krzyżackiego państwa potrafi zatem zaimponować nawet współcześnie. Zamek krzyżacki w Malborku to imponujący kompleks obronny i rezydencjalny, który zajmuje znaczną przestrzeń. Jego powierzchnia obejmuje zarówno zabudowania zamkowe, jak i dziedzińce. Oprócz imponującej powierzchni, zamek charakteryzuje się również dużą kubaturą, przekraczającą 250 000 metrów sześciennych. Powierzchnia zamku w Malborku wynosi około 21 hektarów, co odpowiada 143 000 metrów kwadratowych. Żegnamy zamkowe mury i ruszamy na spacer po mieście, poszukując równie ciekawych pamiątek z przeszłości, jak też teraźniejszości. Malbork to nie tylko siedziba wielkich mistrzów. Na placu Kazimierza Jagiellończyka wita nas fontanna miejska. Warto nadmienić, że właśnie za sprawą ukazanego na pomniku polskiego króla, który w 1457 roku wykupił zamek od czeskich najemników, którzy służyli zakonowi krzyżackiemu. Odkupienie zamku nastąpiło po tym, jak nieopłacani przez Krzyżaków żołnierze zaczęli negocjacje ze stroną polską w sprawie sprzedaży zamku. Ostatecznie za kwotę 190 000 złotych węgierskich Kazimierz Jagiellończyk przejął Malbork, a także Tczew i Iławę. Warto dodać, że wykup zamku był częścią większego konfliktu, jakim była wojna 13-letnia. Zamek w Malborku po wykupieniu stał się rezydencją królów Polski aż do rozbiorów w 1772 roku. Maskotką Malborka jest figurka Marianka. Tu mamy jedną z 5 poukrywanych w mieście. A teraz sobie robimy selfika z sympatycznym selfie krzyżakiem. Wracamy pod widzianą o zmroku makietę krzyżackiego zamku, wykonaną w skali 1:30, prezentującą budowlę, jak wyglądała sprzed zniszczeń jej przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Jesteśmy przed 12-metrową bramą garncarską, zbudowaną najprawdopodobniej w 1380 roku. Charakteryzują ją szerokie fryzy oddzielające kondygnację i blendowanie oraz tarcze herbowe na najwyższym piętrze. Użytkowany obecnie przez jeden z banków budynek z 1912 roku pierwotnie należał do powstałego w Gdańsku w 1856 roku Danziger Privat Action Bank. Z nieco bardziej odległych czasów widzimy fragment średniowiecznych zewnętrznych miejskich fortyfikacji. Mają konstrukcję arkadową. System obronny Stare Miasto Malborskie uzyskało już w XIII wieku, który rozbudowywano systematycznie aż po czasy nowożytne. Zgodnie z widniejącą informacją stoimy przed miejscowym ratuszem. Wybudowana na planie prostokąta,
Wzniesiona w latach 1365–1380 budowla uległa rekonstrukcji pod koniec XV wieku oraz na początku XX stulecia. Obecnie w ratuszu mieści się Młodzieżowy Dom Kultury. Widziana nieopodal 10-metrowa gotycka brama mariacka, zwana także sztumską oraz przewozową, zbudowana została razem z systemem obronnym w pierwszej połowie XIV wieku. Znajdująca się nieco w oddali wodociągowa wieża Ciśnień jest przykładem niezwykle ciekawej neogotyckiej architektury do dziś funkcjonującego zabytku techniki. Malbork to przepełnione historią niezwykle interesujące miasto, w którym to przebywanie może dać frajdę niemal każdemu turyście. Czas ruszyć ku nowej przygodzie. Ruszamy zatem w dalszą drogę. Ale zanim to uczynimy, wspomnimy jeszcze o naszej miejscówce. Usytuowany po drugiej stronie Nogatu przy ulicy Wałowej obiekt vis-a-vis zamku znajduje się raptem 10 minut nieśpiesznego spaceru od zamkowych murów. Oferuje pokoje z widokiem na malowniczo usytuowany zamek oraz miasto. Do obiektu należy także ulokowany 100 metrów dalej niewielki domek z kilkoma apartamentami typu deluxe. W czasie naszego pobytu w mieście należał tylko do nas. Nasz apartament posiadał aneks kuchenny z lodówką, kuchenką indukcyjną z naczyniami, a także zestawem do parzenia kawy oraz elektrycznym czajnikiem. Dysponował też łazienką z prysznicem i, co może ucieszyć osoby przebywające przez dłuższy czas w trasie, także automatyczną pralką. Jak zapewniają właściciele obydwu obiektów, wszystkie pokoje są funkcjonalne i przytulnie urządzone. Nam mieszkało się tu bardzo przyjemnie i wygodnie, a na początek kolejnego dnia dla podniesienia morale czekało na nas serwowane w sąsiednim obiekcie śniadanie. Serdecznie polecamy, zwłaszcza że cena noclegu jest raczej niewygórowana, a frajda z widoku na zamek nieoceniona. My, bawiąc ponownie w okolicy, chętnie tu powrócimy. Poszukiwani patroni, może to właśnie Ty zechcesz być jednym z nich. Jeśli podoba się Tobie, co robię i widzisz w tym potencjał, to zapraszam do wsparcia mojej pracy. Wybierz opcję Donate'u, która najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj, że im wyższe wsparcie, tym więcej Twoich przywilejów. Dołącz do grona patronów. Wejdź na patronite.pl/travelfan.pl. Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie. Z filmami Travel Fan w podróży poznajmy razem świat. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Mazur. All rights reserved by Travel Fan.